Siemano strzelcy, tu Konc HFT1. Każdy z Was, kto posiada wiatrówkę, najprawdopodobniej strzela z niej stojąc. Do puszek, kapsli itd. Ale czy robicie to poprawnie? Dzisiaj o strzelaniu z postawy wymuszonej stojącej. Jest to jeden z elementów strzelectwa terenowego, na którym traci się najwięcej punktów na zawody. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda poprawna postawa do strzelania z wiatrówki na ponad 30 metrów stojąc. Zaczynamy. Na początek, dlaczego będę strzelał właśnie na 32 metry? To jest maksymalny dystans dla postawy wymuszonej zgodnie z regulaminem Hunter Field Target. Na zawodach bardzo często figurka jest postawiona właśnie w okolicy 30 metra. Pierwsza zasada strzelania z postawy wymuszonej stojącej jest oczywiście wymóg dotykania stopą wyznacznika miejsca strzelania, tak zwanego palika. Teraz stajemy w lekkim rozkroku, nie za dużym, tak aby było jak najbardziej stabilne. Lewą stopę opieramy o część palika, mniej więcej na środku, a prawą stopę przesuwamy lekko w prawo o 45 stopni, zachowując tutaj poziom. Teraz ustawienie karabinka pod strzelca. Jeśli mamy możliwość regulacji stopki, ustawiamy takiej odległość, aby łokieć mieć zawsze przy ciele, a dłonią dotykać ramiona, dłonią lub pięścią. Przy takim ułożeniu ręki, jak najbliżej ramiona, mamy chwycić karabinek, ręka ma przylegać do ciała i tutaj jesteśmy od razu na spuście. Czyli łokieć powinien być jak najbliżej klatki piersiowej. Natomiast lewy łokieć lewej ręki nie powinien opierać się o brzuch, bo tym sposobem jesteśmy mniej stabilni. Jak stoimy w delikatnym rozkroku, przesuwamy i blokujemy biodra do góry, tak aby prawa strona została zablokowana. Czyli przesuwamy tak jakby balans ciała w tą stronę. Odchylamy również plecy do tyłu, tak aby karabinek na nas leżał praktycznie swobodnie. Pomiędzy lewym ramieniem a lewą ręką tworzy się litera V. Baka oraz stopka karabinka powinna być tak ustawiona, żeby minimalne pochylenie głowy spowodowało, że od razu widzisz cel przez lunetę. Zróbmy to teraz jeszcze raz, już z karabinkiem. Stoimy w delikatnym rozkroku, przesuwamy, blokujemy biodra do góry, tak aby prawa strona została zablokowana. Odchylamy plecy do tyłu, tak aby karabinek na nas leżał praktycznie swobodnie. Teraz to, o czym mówiłem, łokieć przy klatce piersiowej i ręka od razu wchodzi tutaj na spust. Tworzy się litera V na lewej ręce. Zrównanie karabinka z ramieniem to błąd. Baka oraz stopka powinna być tak ustawiona, żeby minimalne pochylenie głowy spowodowało, że od razu widzimy cel. Czyli jak mam tak, patrzę, pochylam i widzę cel. Istnieje kilka rodzajów ułożenia karabinka na ręce. Typowym ułożeniem karabinka jest umieszczenie palm restu na płaskiej ręce skierowanej w kierunku celu. Czyli coś takiego. Drugą możliwością, którą stosuję, jest zgięcie nadgarstka o 45 stopni w celu jego zablokowania i umieszczenie palm restu karabinka pomiędzy kciukiem a wskazującym palcem. Nawet czasami palcami wtedy dotykam osady. Ostatni stosowany przeze mnie uchwyt polega na wygięciu dłoni w lewo do ciała, blokując nadgarstek o 90 stopni i kładąc karabinek na środku dłoni. A co gdy nie mam palm restu? Tutaj wyróżnione są dwa chwyty karabinka. Pierwszy to dłoń w pięść i osada umieszczona na kostkach, a druga technika podtrzymywania osady jest na dwóch palcach, czyli wskazującym i na kciuku. W ten sposób. To jest do na przykład wiatrówek sprężynowych. Odpowiednia technika chwytu zależy od budowy ciała tak naprawdę strzelca i jego indywidualnych preferencji. Przyjmując postawę, musisz pamiętać o prawidłowym oddechu.
Przed przystąpieniem do strzelania postawy wymuszonej musisz nauczyć się prawidłowo oddychać. Przede wszystkim nie używaj ust, tylko nosa. Wtedy oddech jest bardziej spokojniejszy i nie poruszasz całym ciałem. Zanim przyjmiesz postawę, oddychasz spokojnie nosem, używając tylko brzucha, w zasadzie przepony, i spowalniasz swoje ruchy. Jeśli podchodzisz do stanowiska, nie robisz tego szybko, tylko pomału. Jak to tylko możliwe, aby unormować tętno. A sam strzał oddajesz po wydechu, czyli przyjmujesz pozycję, wydychasz powietrze i oddajesz strzał. Gdy już przyjąłeś postawę, wróćmy jeszcze raz, a nawet zróbmy tak. Spoglądasz powyżej lunety, czy jesteś w osi do celu. Jeśli tak, to pochylasz głowę, zaczynasz oddychać i oddajesz strzał. Jeśli nie, musisz zmienić swoje położenie względem celu. Niestety podłoże najczęściej nie jest równe, więc trzeba się dostosować do warunków. Mamy tutaj dwie opcje. Pierwsza to rotacja ciała względem celu, czyli przesunięcie prawej stopy w prawo lub w lewo, w zależności jak bardzo nie jesteśmy w osi do celu. Korekta góra-dół. Mamy dwie opcje. Albo przesuwając rękę na palmreście, wtedy idziemy do góry lub w dół, lub również używając prawej nogi, przesuwając ją na przykład bardziej do tyłu lub ewentualnie do przodu. Optymalnie jest mieć środek krzyża nad celem. Wypuszczając powietrze, krzyż idealnie wpasuje się w cel. Ja oczywiście teraz przesadzam. Jeśli będziesz po wydechu poniżej celu, nie strzelaj i skoryguj swoją pozycję. Wypuszczając powietrze i jesteś na bezdechu, masz jakieś 5-6 sekund na oddanie strzału. Jeśli się nie uda, ponawiasz cały proces. Pamiętajcie, żeby rozluźnić mięśnie i wyrównać oddech. Podchodzę do stanowiska, przyjmuję postawę i dokonuję jej korekty. Sprawdzenie, czy jesteś w celu i odpowiedni oddech. Wypuszczając powietrze, krzyż przesunie się w dół nad cel. To jest moment na oddanie strzału. Pracuj delikatnie na spuście i nie szarp. Nie musi zmieniać. Ja używam rękawicy strzeleckiej, aby zmniejszyć uślizg wiatrówki i zwiększyć stabilizację, ale można również strzelać bez. Jeśli palik jest wysoki, można jeszcze spróbować oprzeć nogę o ten palik dla zwiększenia stabilizacji. Brawo! Mariusz, skup się.
Na koniec jeszcze taka uwaga. Jeśli jesteś prawie w celu, brakuje Ci 1 centymetra, to stosuj te techniki, które opisałem, a nie balansuj ciałem. Nie dociągaj karabinka do celu. Pracuj nogą, prawo, lewo, lewą ręką, przód, tył. Tyle. Zachęcam do trenowania w domu samej postawy, tak aby wyrobić sobie tak zwaną pamięć mięśniową. Jeśli Wam się podobało, zostawcie jakieś pierdółki pod filmem. Powodzenia, wytrwałości i do zobaczenia na zawodach. Nie, wiatr się nie da, bo to jest... Ale lepsza jedynka jest. O, zapraszam Mario tą stronę. Dobry! Leży.